Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj mamy nasze, można powiedzieć, starsze urządzenie. Jest to kocioł Minibio 10. Poczekajcie, zaraz zobaczę, z którego roku jest to urządzenie. Kocioł jest z 15 roku, tak więc mamy już troszeczkę przepracowane na tym urządzeniu. Jak widzicie, palnik w tym kotle to jest palnik Platinum Bio z automatyką Platinum Bio. Dom ma powierzchnię około 150 metrów. Jak podaje nam użytkownik, ilość spalonego paliwa z grzaniem ciepłej wody użytkowej to jest około 3 tony. Tak więc słuchajcie, zabieramy się do pracy, do przeglądu. Tak więc zaczniemy najpierw od palnika, następnie od środka kotła wymiennika, od zbiornika i z tyłu od wyczystki, a następnie będziemy regulowali i ustawiali urządzenie. Tak więc zaczynamy. Ok, słuchajcie, mamy już mniej więcej rozkręconą obudowę i odkręconą tylną część palnika, tak więc śmiało możemy teraz rozpołowić nasz palnik i sprawdzić to, co się dzieje w środku. Tak? Pamiętajmy o tym, aby po pierwsze w niektórych palnikach jest zamontowana dodatkowa właśnie blaszka osłaniająca tutaj uszczelkę w palniku, tak więc to jest bardzo ważne. Jeśli nie ma, to znaczy, że już fabrycznie tutaj jest wspawana poprzeczka, tak? Kolejną bardzo ważną sprawą w tym wszystkim jest wyczyszczenie naszego tutaj środka palnika. Na samym końcu palnika najczęściej zbiera się po prostu nagar, tak jak tutaj widać. Jest go niewiele, bo akurat tutaj użytkownik wzywa w serwis co roku, tak więc co roku jest to czyszczone, ale w przypadku, gdy ktoś nie wzywa serwisu albo serwisant przyjedzie, nie wiem, po 2-3 latach, może być, że tak powiem, spora ilość tego takiego nagaru właśnie po palecie, która pozostaje w środku tej naszej rynny do podawania paletu. Nagar może tworzyć się i na palniku, jak i również na ślimaku, tak? Tak więc i w jednym i w drugim przypadku należy ten nagar po prostu pozbijać z tych elementów. Ok, dobrze, słuchajcie, mamy już wyczyszczony tutaj nasz nagar z podajnika, tak więc tu tak samo zbiliśmy nagar ze ślimaka, sprawdziliśmy drożność wszystkich otworów, czy wentylator nie ma przypadkiem jakichś tam kłaczków, tak, zanieczyszczeń, które by spowodowały, że on będzie gorzej pracował. Pozostaje nam teraz zmontowanie palnika i zabieramy się za kocioł w celu wyczyszczenia wymiennika. Ok, słuchajcie, mamy palnik wyczyszczony, zostaje nam wyczyszczenie teraz wnętrza kotła, obudowy, rusztu palnika, tak, jak i również tutaj wszystkich płomienic, tak więc to jest kolejna czynność, którą będziemy dokonywali podczas dzisiejszego przeglądu. Ok, słuchajcie, mamy już wyczyszczony nasz palnik, ruszt. Pod rusztem pamiętajmy o tym, żeby demontować właśnie tak samo nakładkę, tak, zawleczkę. Demontujemy ruszt i pod rusztem również wyciągamy popiół. W tej chwili przystępujemy do czyszczenia płomieni z wymiennika. Tak. W standardzie przy każdym urządzeniu znajduje się zestaw czyszczący, jest szczotka druciana, skrobak do środka komory spalania, jak i również szufelka, tak więc dalej działamy. Słuchajcie, tak jak wcześniej wspominałem, zostaje nam w tej chwili wyczyszczenie tutaj wyczystki pod przewodem kominowym. Pamiętajcie, tutaj czyścimy ten element raz na, nie wiem, 1,5-2 miesiące, natomiast cały środek przód ja zalecam czyszczenie tego wymiennika co najmniej raz w miesiącu. Jeżeli chodzi o palnik, to czyścimy go co 5-7 dni w zależności od jakości paliwa. Mamy już wyczyszczoną naszą tutaj wyczystkę. Jak widzicie, nie ma żadnego popiołu, tak więc możemy teraz zamknąć naszą wyczystkę i przystępujemy do kolejnej czynności. Kolejną czynnością, o której już Wam wspomniałem, to jest czyszczenie naszego podajnika paliwa. Jak widzicie, tu jest rura podająca. Pod spodem znajduje się wyczystka w tej rurze i tutaj najczęściej gromadzi się właśnie ten pył trocinowy, który należy usuwać, tak? Ja robię to u każdego klienta raz do roku podczas przeglądu. Warunek jest taki, że pelet jest naprawdę dobrze sprasowany. Jeżeli zauważycie, że w workach tych, których stosujecie, jest zbyt dużo tego właśnie pyłu trucinowego, to sugeruję to czyścić raz na, nie wiem, raz na spaloną tonę, półtorej, tak? Pamiętajcie o tym, że zbita trocina tutaj spowoduje, że
ślimak, który wystaje nam tutaj z rury, on się zablokuje i może uszkodzić nam przekładnię właśnie silnika w podajniku. Tak więc pamiętajmy o tym, żeby to również regularnie czyścić. Słuchajcie, mamy już wyczyszczony nasz kocioł, palnik, podajnik. W tej chwili będziemy przystępowali do sprawdzenia wydajności podajnika. W tym modelu mamy tutaj troszeczkę łatwiejszy może sposób, jeśli chodzi o sprawdzenie tego podajnika, bo ja robię to w ten sposób, że mając naszą automatykę, ustawiam sobie tak zwany właśnie na sterowniku podaj paliwo. Hop. Pamiętajmy, że teraz tak, podaj paliwo działa nam przez okres 3 minut. 3 minuty to troszeczkę jest zbyt krótko, żeby sprawdzić wydajność naszego podajnika, więc robię to dwukrotnie. To, co wyjdzie w ciągu 6 minut, mnożę razy 10 i wpisuję to jako test wydajności podajnika. Tak więc zaczynamy od sprawdzenia wydajności podajnika. Słuchajcie, to co wcześniej mówiłem, włączyliśmy podajnik do pracy, do testów, tak, jest włączony podajnik, jest w tej chwili, sypie się paliwo do naszego worka. Tą czynność będziemy wykonywali przez 6 minut. Może słuchajcie, dokonaliśmy już tutaj testu wydajności podajnika. Tak jak widzicie, wyszło 9,5 kg w ciągu godziny. Wpisaliśmy te parametry, tak więc przystępujemy do uruchomienia palnika, a następnie regulacji palnika. Ok, dobrze, słuchajcie, mamy w tej chwili ustawione nasze urządzenie. Jak widzicie, mamy pełną moc urządzenia, czyli generujemy tutaj 10 kW. W tej chwili przystępujemy do analizy naszego tutaj urządzenia. Hop, analizator mamy już zamontowany w przewodzie kominowym. Następnie tutaj mamy podgląd na to, co się dzieje. Tak jak widzicie, w chwili obecnej wartość tlenu mamy w granicach 9%, ciąg kominowy 11, prawie 12 paskali. Sprawność urządzenia przy tak ustawionym urządzeniu to jest 93%. Tak więc słuchajcie, naprawdę świetnie nam to wyszło. Urządzenie się pomału stabilizuje. Będziemy jeszcze doregulowywać i usłyszymy się za chwilę. Słuchajcie, kończymy już dzisiaj nasz przegląd. Mamy ustawioną pełną moc urządzenia. Już zaprezentujemy Wam, jak to wygląda, jeśli chodzi o płomień. Mamy nasz płomień jasny, wyrazisty, nie wyrzuca, jak widzicie, żadnych tutaj peletów na zewnątrz, wszystko się spala nam na ruszcie, tak więc dobraliśmy optymalnie tutaj podawanie, powietrze. Zostawiamy informację o przeprowadzonym przeglądzie. Dziękujemy Wam za uwagę. Jeśli Wam się podobało, dajcie suba, dajcie lajka i odwiedzajcie naszą stronę.